Czy wyobrażasz sobie wieś, gdzie szum fal miesza się z historią dawnych rybaków, a wydmy ukrywają sekrety ruchomych piasków? Witaj w Rowach, urokliwej perełce nad Bałtykiem, tuż przy Słowińskim Parku Narodowym. Dawniej osadzie rybackiej, dziś malowniczym kurorcie przyciągającym turystów szeroką plażą, czystym powietrzem i bliskością przyrody. Wyruszmy razem na spacer. Zaczniemy przy amfiteatrze w lecie pełnym muzyki, przejdziemy przez wieś na plażę z tajemniczą sztuczną rafą, następnie przejdziemy przez port rybacki i zakończymy spacer przy kościele. Odkryjemy, jak ta mała osada stała się turystycznym rajem, pełnym natury, legend i nadmorskiego klimatu. Dołącz do nas, przygoda zaczyna się teraz. Ruszamy spod amfiteatru, służącego głównie do organizacji letnich koncertów i wydarzeń kulturalnych dla turystów. Amfiteatr powstał w 2010 roku z inicjatywy lokalnych władz, aby umożliwić profesjonalną organizację występów. Wcześniej w Rowach brakowało odpowiedniej infrastruktury na liczne letnie imprezy. W następnych latach przeszedł on modernizację, w tym przebudowę zadaszenia. Obiekt mieści około 500 osób na widowni z siedziskami i miejscami stojącymi. Posiada muszlę koncertową z zapleczem dla artystów, co czyni go idealnym na plenerowe koncerty, festyny czy występy lokalnych zespołów. Ten amfiteatr to kluczowa atrakcja Rowów w sezonie, wpisująca się w nadmorski klimat spacerów i wieczornych wydarzeń. Obok amfiteatru jest plac zabaw dla dzieci i siłownia plenerowa. Opuszczamy amfiteatr i kierujemy się w stronę ulicy Wczasowej. Mijamy kolorowe budynki pensjonatów i kwater prywatnych. Po drodze zauważamy tablice informacyjne z serii Rowy, jakich nie znacie. Będzie ich więcej na trasie naszego spaceru. Mijamy też drewnianą rzeźbę. Jest ich więcej w Rowach. Są one artystycznym znakiem rozpoznawczym tej nadmorskiej miejscowości. Doszliśmy do skrzyżowania ulicy Wczasowej z ulicą Bałtycką. Jest tutaj przystanek autobusowy. Na elektronicznym rozkładzie jazdy po wciśnięciu przycisku możemy zapoznać się, jak tutaj jeżdżą autobusy. Proszę zapoznać się z harmonogramem godzina 9:16. Idziemy dalej ulicą Bałtycką.
Na skrzyżowaniu z ulicą Nadmorską obserwuje nas kolejna drewniana rzeźba. Skręcamy w lewo. Spacerujemy ulicą Nadmorską, będącą sercem turystycznym Rowów, gdzie po obu stronach mijamy urokliwe pensjonaty, domki wypoczynkowe i sklepy z pamiątkami. Jest też punkt informacji turystycznej. Jest on czynny w sezonie. Jest to idealne miejsce na zebranie map, folderów o Słowińskim Parku Narodowym czy biletach na różne atrakcje. Dalej mijamy różne sklepy, smażalnie ryb i domy z pokojami do wynajęcia. Skręcamy w ulicę Plażową. To krótki, ale malowniczy odcinek, liczący zaledwie 200-300 metrów, prowadzący na plażę. Idealny na leniwy spacer. Znajduje się tutaj cały szereg komfortowych obiektów noclegowych, zaprojektowanych z myślą o turystach. Przechodzimy na plażę wejściem numer 3. Zejście wyposażone jest w szerokie stopnie i solidne barierki prowadzące prosto na piaszczysty brzeg. To popularny punkt dostępu dla turystów z ulicy Plażowej, zaledwie kilkadziesiąt metrów od pensjonatów. Kierujemy się zejściem w lewo, w stronę widocznej w oddali szerokiej plaży. Plaża w Rowach zachwyca swoją szerokością, dochodzącą nawet do 100 metrów, i drobnym, jasnym piaskiem, idealnym na spacery i zabawy dla dzieci. Czysta woda Bałtyku i strzeżone kąpielisko w sezonie czynią ją wymarzonym miejscem dla relaksu. Pod wodą można zobaczyć sztuczną rafę. Jest to betonowa konstrukcja zbudowana w 2016 roku. Sztuczna rafa działa jak naturalna bariera. W burzowe dni fale rozbijają się o jej bloki, zanim dotrą do brzegu, co pozwala zachować piasek na plaży przed rozmyciem. Nie rosną na niej jednak koralowce, tylko glony.
Wychodzimy z plaży i idziemy w stronę ujścia rzeki Łupawy do morza. Przed nami ujście rzeki Łupawy do Morza Bałtyckiego. W tym miejscu rzeka ujęta jest w betonowe falochrony, tworząc wąski kanał. Jest to świetne miejsce na zdjęcia z rowów. W oddali widzimy plażę i wydmy Słowińskiego Parku Narodowego. Idziemy brzegiem rzeki w stronę portu rybackiego. Dalej przejścia nie ma, ale jest otwarta furtka, którą możemy wejść na teren portu rybackiego. Port rybacki to jedno z najbardziej klimatycznych miejsc w całej miejscowości. Pierwsze wzmianki o tutejszej przystani pojawiają się już w XIX wieku. Jednak szczególnie częste zamulanie ujścia rzeki sprawiło, że port wielokrotnie przebudowywano i wzmacniano. W przeszłości był głównie bazą dla niewielkich łodzi rybaków z rowów. Port to idealne miejsce na krótki spacer, gdzie zobaczymy kolorowe kutry przycumowane przy betonowych nabrzeżach. Wychodzimy z portu na ulicę Portową, a następnie na ulicę Nadmorską, w pobliżu miejsca, na którym już byliśmy przed chwilą na tej ulicy. Polacy zasiedlający tereny poniemieckie starali się je oswoić, przenosząc tu charakterystyczne katolickie akcenty, typowe dla krajobrazu kulturowego i religijnego ziem starej Polski, tej, z której się wywodzili. Były to działania oddolne, spontaniczne, przez nikogo nie koordynowane. Pierwsza kapliczka w Rowach została poświęcona 28 kwietnia 1947 roku. Ta kapliczka stała na środku drogi do portu, obok portowego magazynu na ryby. Nie było to zbyt dobre miejsce i w 2003 roku przeniesiono ją na nowe miejsce, w którym obecnie ją widzimy.
Spacerujemy ulicą Nadmorską, będącą sercem letniego gwaru rowów. To na tej ulicy w sezonie jest pełno turystów, straganów i aromatów morza. W lecie ulica przeistacza się w kolorowy deptak. Po obu stronach są pawilony z goframi, lodami i pamiątkami. Dla turystów to raj, szybka przekąska, zakupy i pamiątkowe selfie przy drewnianych rzeźbach. Skręcamy w lewo w ulicę Rybacką i idziemy na most nad rzeką Łupawą. Po obu stronach mijamy niskie domy. W sezonie letnim uliczka ożywa, pełno tutaj turystów. Ciekawostką są tablice z historią portu, przypominające o czasach, gdy kutry wypływały stąd na połowy śledzia. Dochodzimy do mostu drogowego nad rzeką Łupawą, będącego stalową konstrukcją z chodnikiem. Widać z niego leniwy nurt rzeki, meandrujący między trzcinami. Jest to kolejne doskonałe miejsce na zrobienie sobie zdjęcia pamiątkowego z rowów. Wracamy na ulicę Nadmorską i idziemy w kierunku kościoła. Doszliśmy do kościoła świętych Piotra i Pawła. Został on zbudowany w 1849 roku w stylu neoromańskim. Zbudowano go z kamieni przywiezionych tutaj z Wyspy Kamiennej na jeziorze Gardno. Jeden z kamieni w ścianie południowej jest szczególny. Jest on osmalony. Są różne legendy na jego temat. Obok kościoła stoi drewniana dzwonnica. Jest to trzeci kościół w Rowach. Nie jest znana data powstania pierwszego kościoła. Zbudowano go na wzniesieniu na południe od obecnego miejsca. Drugą świątynię w miejscu pierwszej postawiono tu w XIV wieku, ale rozebrano ją w 1850 roku po wybudowaniu tego kościoła. Ciekawostką jest, że aż do 1799 roku w tym drugim kościele odprawiano msze święte w języku słowińskim. Jeśli spodobał Ci się ten film, wciśnij łapkę w górę i napisz komentarz. Zasubskrybuj też ten kanał, aby nie pominąć kolejnych filmów o kolejnych miasteczkach lub miejscach, jakie wkrótce się tutaj pojawią.